Witam serdecznie wszystkich oglądających ten filmik. Tutaj Greka, oficjalny belgijski Racing Rings, czyli producent belgijski obrączek pocztowych dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, ale są to obrączki produkcji belgijskiej. Aha, że tu przeglądam w ręce młode pitbulle. Jest jeden szymelek pitbullowaty, a drugi wyszedł ciemny. Ciemny. Dwa młode pitbullki. Tak wyglądają. A drugi jest po prostu ciemny. Normalnie wyszedł ciemny pitbull. Bijesz, a zdrowe, bo klepią dzióbkami. Elegancko. Ładne, zdrowe pitbulle. I kolejna sprawa. Ostatnio pojawił się problem na internecie. Nie wiem, czy hodowcy wiedzą, zdychających młodych. Hodowcy mają wielki problem. Całe lęgi 3-4-dniowych młodych hodowcom popadały ze względu na różne właściwie hodowcy dochodzą do tego, jakie są przyczyny, ale przez to, że stosujemy różne rodzaje wymyślnych wkładek, niewkładek do misek lęgowych i hodowcy szukają właśnie tych przyczyn, bo padają im masowo młode. Po prostu pojawił u nich się problem, czy to jakaś bakteria przenoszona na nogach, jakiś wirus. Jedni twierdzą cirkowirus, że jest powodem tych, ale czegoś takiego się nie działo. Chociaż opowiem wam historię. Hodowca z niedalekiego oddziału obok mnie od kilku lat ma już ten problem, że miał nie wiem czy obecnie, czy się już z nim uporał, ale miał taki problem przez parę lat, że młode takie do obrączkowania 3, 4, 5-dniowe ładnie się chowały i nagle padały mu w gnieździe. Powiem do tego stopnia, że nie potrafił kompletnie wychować, aby jego gołębie miały tą bakterię na brzuchu czy coś takiego. W momencie jak usiadły, siedziały parę dni na młodych, te młode po prostu wykarmione, nakarmione mu padały. Hodowca zrobił wszystkie badania, kuracje, leczenia, nic mu nie pomagało, do tego stopnia nawet, że w sumie nawet nie wiem do końca, ale podobno nawet gołębnik zlikwidował, w sensie rozebrał, spalił, postawił nowy, nie wiem czy w tym samym miejscu czy obok. Przez parę lat nie umiał sobie poradzić właśnie z takim problemem. Było to bardzo, bardzo dziwne, że z niewiadomego powodu te młode padają i jak usłyszałem teraz o tej historii, że hodowcom całe lęgi popadały i to na masową skalę u kilku hodowców i to nie u początkujących, tylko u hodowców, co już lotują czy hodują gołębie latami, całe lęgi młodych popadały. No, przykra sprawa i ciężko dochodzić właśnie tutaj przyczyn. Szukają w tym jakichś zakażeniach bakteryjnych i tak dalej, chociaż jedni mówią, że na jednym gołębniku mają na przykład inną wyściółkę misek lęgowych, wkładki różnego typu. To na jednym, gdzie jest jeden typ, to się chowają, na innym gołębniku, gdzie jest wkładka innego typu, młode się nie chowają.
i masowo zdychają, czy tam na rozpłodzie się chowają, na lotowym zdychają. O kurczę, bardzo ciekawa sprawa. Tak jak z tymi organizerami do obrączek, które tam pomagają życie, ale nie są nam na ścisłe tak mocno potrzebne. Tak, ja też tam różnych rzeczy próbowałem, najróżniejszych, i papiery od ścinek ze zniszczarki, które tam powinny piórojady niszczyć i tak dalej, bo tam jest chemia w tych wydrukach, ale to mi się nie sprawdzało. Później różnego na wycinanie różnych wkładek z jakichś, no można jakieś kokosy, nie kokosy, inne materiały nazbierać. Okazuje się, że raz trafisz na jakiś materiał, który jest nie wiem, toksyczny i po prostu fizycznie szkodzi tym młotkom. Ja w tym roku już to dawno pokazywałem, zanim jeszcze ta afera z młotkami wybuchła, że w tym roku postanowiłem zastosować słomkę. Młode się klują. A czy tu jedna para, były chyba rozdzielone samiczki i samczyki. Jedna para, mi się tak wydawało, że wcześniej jajka tu zniosły się, jakieś pojawiły, nawet nie wiedziałem, czy to jakieś stare, czy dobre. Okazuje się, że jednak dobre, bo tu dopiero nanoszą na jajka, a tu się już mi młody na roczniakach wykluł. Po prostu musiałem rozdzielić samca do samic i się spikły, bo mają tu 4 cele, po prostu miałem taką możliwość i była parka po prostu przy jednej płci rozdzielona. Musiała być parka, myślałem, że lesbijki czy coś, ale jak widać nie lesbijki, bo młody się wykluł, także ja zastosowałem. Mam też te miski plastikowe, chociaż najprościej, powiem szczerze, ja najbardziej lubię miski gipsowe. Nie są drogie, jak trzeba to znowu wymienię, kupię nowe. Te już są paroletnie, takie zużyte. Jak się roztrzaskają, co roku się dokupuje z 10-15 nowych. Po prostu te ceramiczne, tego się nie da czyścić, wiadomo, i tak dalej. Te ceramiczne może są bardziej, ludzie to myją, czyszczą, dezynfekują. Dużo z tym pracy jest, oczywiście jest wtedy porządnie ona wyczyszczona, czysta, nie przekazujemy nowych bakterii, ale ja od lat chowam na tych miskach, wymieniają się, więc na pewno są 5-6-letnie. Młotki się klują, lęgną. Tu są te plastikowe, które niby można by też umyć, czy coś z nimi zrobić. Ja akurat nic z nimi nie robię. Dokładam tylko, wiadomo, potem się czyści, słomę wyrzuca. Zwykła słoma z gospodarstwa od rolnika. Cały balik kupiłem sobie, wziąłem i mam na cały sezon do rozpłodu, na dużą hodowlę. Koszt na flaszkę parę złotych, komuś się rolnikowi da, powiem szczerze. Chyba nie warto kombinować, nie wiem, te gniazda w ogóle są fajne na tej słomie. Myślę, że młody się fajnie czuje, to jest suche, naturalne. No nie wiem, czy jest coś lepszego. Poza tym, że chyba jakieś tam na zachodzie te łodygi tytoniu, czy liście tytoniu, czy liście orzecha włoskiego, to tam jeszcze bym przyjął do wiadomości, bo to są takie naturalne rzeczy, które niszczą też i piórojady. Właśnie te wszystkie nowoczesne rzeczy, wkładki są nasączane różnymi chemikaliami, żeby niszczyć piórojady, żeby niszczyć jakieś inne rzeczy. No i teraz do końca nie wiadomo, jak to oddziałuje na te gołębie, na te młode. Nie było do tej pory problemów. Do tej pory nie było problemów, aż ten problem w końcu nastąpił i z jakiegoś nieznanego powodu wielu hodowcom po prostu te młotki popadały. Nie słyszałem, żeby padały komuś młotki, jeśli są na słomie, bo jeśli takie młotki do obrączkowania ładne padają, to też jest objaw salmonelli. Może być, ja kiedyś z Tomkiem Klimczakiem rozmawiałem, objaw salmonelli jest wtedy, jak młotki w miskach z nieznanego powodu, takie kilkudniowe, ładne, wykarmione, nakarmione, i ci padają z nieznanych przyczyn.
to jest objaw salmonelli, że są te gołębie też zakażone salmonellą i takie młode, one się wyklują, one są takie malutkie jak ten, wszystko w porządku, ale później padają nakarmione, więc bardzo duży problem. Współczuć hodowcom, że tak się dzieje, że hodowcy, słyszałem o hodowlach czasami, że nie potrafią młodych wychować z jakiegoś powodu. No współczuć tylko, że tak się dzieje, bo każdy może rady udzielać, a jak sam się potem nadzieje na coś takiego, to rad dobrych nie ma. Każdy musi ten problem sam sobie rozwiązać, znaleźć przyczynę. I w tym roku masowe odgłosy są właśnie padających młodych w gniazdach wyklutych. Hodowcom się klują i z niecierpliwością czekają, czy młode będą żyły. Ja do tej pory nigdy takiej obawy nie miałem. No i raczej też nie mam powodu, żeby... Ale wchodzą różne bakterie nowe, różne wirusy, cirkowirusy, różne powody. Więc było adeno u młodych, które już żeśmy częściowo, no trzeba powiedzieć, w dużej części hodowcy to opanowali. Problem adeno już nie jest taki skomplikowany, są szczepienia i wszystko. To pewnie się jakieś nowe choróbsko zacznie rozprzestrzeniać. Dzisiaj się możemy z tego śmiać, ci co z tego ich nie spotkało, a może się okazać, że po prostu jakaś nowa bakteria, choróbsko, nowe się coś rozwinęło, z którym będzie trzeba walczyć i znowu wymyślać jakieś sposoby, które nam pozwolą sobie z tym poradzić. U mnie młode w miskach ceramicznych, ale nawet w tych niektórych w niektórych jest podkład, udeptana słoma, tu nie wystaje, tu bronią, o, rosną gamonie, tak, nakarmione grubasy, takie są te największe młodziaki, także od kilku dni obrączkuję. Tutaj takie młodziaki świeżo zaobrączkowane, maluszki. Tutaj jest wnuczek dwóch olimpijczyków. Dziadek to złoty olimpijczyk w kategorii E, matka to srebrna olimpijka w kategorii E. Także samczyk wychowany do rozpłodu, naparowany na samiczkę z linii szelensów. Samiczka z 14 roku, córka mojej 901 razy mój szelens z 11 roku. Tam pokazywałem pochodzenie. Tam dokładnie wywodzi się z gołębi z szelensów od Leinheima, krzyżowanych z Hilsmana gołębiami i Reinert, także nie Reinert, Eierkamp, Hilsman, tam było w rodowodzie gołębie Eierkampa, tak pisało Eierkamp, a Szelens, tam była linia chyba Nationala, coś takiego. Dawne dzieje, bo dziadek z 11 roku, czyli troszkę lat temu, są tam stare rodowody. Cofając się dalej, to faktycznie tam się cofa do lat wcześniejszych. Jest tam linia też olimpijczyków kategorii A, także taka krzyżóweczka, a z drugiej strony właśnie linia Dakara. Od Heinderka mam syna Dakara, syna Karin, złotego i złoty olimpijczyk, srebrna olimpijka w kategorii E maraton, ale oprócz tego dużo super konkursów, więc tutaj młodziaczki są obrączkowane. Tutaj parka 100% Leszek Pielesiak z jego czempionów, też samiczka
ma jajeczka, bo zostały przełożone, więc pierwszy jakby rzut się lęgnie, jest obrączkowany, drugi rzut są jajka poniesione. Tutaj pokażę karmę, którą daję gołąbkom. Jest to karma taka rozpłodowa, białkowa. Widać z białym proszkiem, ponieważ jest ona dodawane do niej są mineralia. A akurat nie daję ostatnio osobno, tylko daję łyżeczkę, 2 łyżeczki mineraliów, bo te gołębie są tak przepadzite na te minerały, że po prostu ograniczyłem ich podawanie, w takim sensie, że daję codziennie, ale daję na karmę. Ta karma jest, niczym nie jest wilżona, po prostu te minerały w taki naturalny sposób jakiś się oblepiają koło tego. Daję to do karmnika. Powiem, widzę, że karmnik jest wydziobany, dosłownie wylizany. Nie wiem, z każdego okruszeczka, gdybym dał tych minerałów więcej, to jest takie ryzyko, jak mówiliśmy z Tomkiem Kliczankiem, choroba lęgów, że młode polewają w gniazdach, ponieważ gołębie dostają zbyt wiele minerałów, zbyt wiele soli wtedy jest i młode po prostu leją w tych gniazdach, bo te stare pobierają za dużo tych minerałów, pakują to do młodych i jest właśnie taki problem choroby lęgów, więc podawanie zbyt dużej liczby minerałów robi problem. Jest to też rozwiązane tym, że do minerałów mieszam mieszankę mineralną z mlekiem dla dzieci, bebiko tak zwanym, do dzieci to są, czy tam dla dwójką, trójką, różnie jak tam kupię, wszystkie, 1, 2, 3 dla dzieci, po prostu to mleko zastępcze, które jest, mieszam to z minerałami, rozrzedzam te minerały, wiadomo, to ma też witaminy, różne białko, wszystko jest atestowane, to ma być dla małych dzieci, no więc tam nic złego nie ma, na pewno żadnej chemii, żadnych alergenów, żadnych takich rzeczy. To mieszam z mineralką, ale podaję to po prostu, taką mieszankę sobie zrobiłem i po łyżce, zresztą zaraz tam mieszankę pokażę, tylko tutaj dam gołąbkom porcyjkę jedzonka, żeby dostały. O, tak to wygląda. Takie młodziaki, muszę też tu je podobrączkować. Na razie jest wszystko ok, nakarmione. Także wody brakło, więc dopiero jak wodę dostaną, to teraz dopakują je, bo jak wody braknie czy coś, to zaraz te młode nie są dokarmione, więc trzeba to tak bardziej pilnować. Już jest praca w hodowli, chodzenie, trzeba będzie mu brączki pozakładać kolejnym maluszkom. Także fajne gołąbki, zobaczymy sezon młodych, potem będą nowe nadzieje, co te nowe gołębie, nowe narybki pokażą. No a moje gołębie ochoczo ten karmę taką posypaną mineralką, strasznie lubią, samiczka pitbullka, no i się posilają. Tu ruda, córka szaleńca. Zaraz nakarmią młode, boją się kamery, uciekają. Tak wygląda przeze mnie miks mineralny przygotowany, trochę kamyczków, minerałów, humus, proimmuno, kolostrum, taki zestaw i probiotyki. Myślę, że na pewno wspomoże gołąbki. Tak więc moja rada, podsumowanie: dajcie dobry gryt. Najlepsze te grydy i mineralia rozrzedzić, bo gołębie mogą pobierać tego za dużo, albo jak są z solą, to bezpiecznie jest po prostu tę mineralkę dawkować. Po pierwsze, to jest zdrowsze, bo jak jest teraz wilgoć, to nie robią się różne grzyby i takie rzeczy. Po drugie, bezpieczniejsze do spożywania, a jak się to dodatkowo rozrzedzi, to tym bardziej pasuje
gołąbkom. Dodam jeszcze teraz, że mamy miesiąc marzec, jeśli chodzi o to sprawy organizacyjne w naszych oddziałach i okręgach. W lutym odbywały się walne zebrania oddziałów, a w marcu odbywają się walne zebrania okręgów, gdzie przedstawiciele oddziałów będą decydować o różnych kierunkach rozwoju okręgu, więc każdego oddziału są ci przedstawiciele i oni mają wpływ na to, w jakim kierunku okręg działa i w jakim kierunku też mogą ukierunkować przedstawicieli okręgowych, którzy z kolei pojadą w kwietniu na krajowy walny zjazd delegatów okręgowych i w jakim kierunku mają iść głosów, za czym głosować, jakieś propozycje i tak dalej, więc to jak najbardziej oddolnie można zgłosić swoim przedstawicielom, niech oni to zgłoszą na zebraniach okręgowych i w ten sposób każdy ma wpływ na to, co się wyżej dzieje przez właśnie swoich przedstawicieli. To tyle sprawy organizacyjne. Ja Wam dziś dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot. Do usłyszenia.